Państwa bardzo serdecznie na kolejnych obchodach Stowarzyszenia Filmowców Polskich poświęconych wybitnemu twórcy, również filmowemu, ponieważ Wojciech Hilar napisał muzykę do wielu filmów. Obchodzimy takie wspomnienie urodzinowe, 90. rocznica urodzin wspólnie z Teatrem Wielkim, gdzie wczoraj odbył się koncert, a w czwartek odbędzie się premiera baletu Dracula. A dzisiaj zaprosiliśmy Państwa na film hollywoodzki z muzyką Wojciecha Hilara, a przedtem na chwilę rozmowy Grażyna Torbicka zaprosiła pana Krzysztofa Zanussiego, do którego filmów również Wojciech Hilar muzykę pisał. Także prosimy bardzo. Skoro spotkanie dotyczące Wojciecha Hilara, który będzie się tu przysłuchiwać naszej rozmowie z ekranu, skoro rozmowa o tym kompozytorze, o tym artyście, to powiedziałam z Krzysztofem Zanussim, bo kto nie zna lepiej Wojciecha Hilara, takiego, który musi napisać muzykę filmową, z którym trzeba współpracować w kontekście właśnie twórczości filmowej. Pracowaliście bardzo dużo razem i o tym troszkę chciałabym porozmawiać. Ale zacznę od tego, czy pan widział film Dracula? Oczywiście. Lubi pan ten film? Nie. Ale bardzo lubię muzykę do tego filmu. Tak, jest rzeczywiście piękna i trudno tam znaleźć fałszywą nutę, jak zresztą w utworach i kompozycjach Wojciecha Hilara wielu. No właśnie, bo tak sobie pomyślałam, że rozmowa z Krzysztofem Zanussim przed filmem Dracula to jest coś. A dlaczego pan nie lubi tego filmu? Jakby to powiedzieć, używając angielskiego idiomu, it is not my cup of tea. Ja to cenię, ale nie lubię. Nie specjalnie mnie to bawi. Tak jak nie specjalnie mnie bawi literacki oryginał. To po prostu jest jakiś taki śmiały krok w stronę kiczu. A ja uważam, że kicz jest rzeczą jednak zaraźliwą i że z kiczu trzeba się leczyć, że to się za bardzo przykleja. Jak sobie człowiek pozwala na takie wybuchy złego gustu, to potem zaczyna to być naturalne. Ale to nie jest moją rolą, żebym ja mówił źle o filmie Coppoli. Inne jego filmy bardzo lubię, a ten po prostu trochę mniej. Rozumiem doskonale, że on jest pomyślany jako żart i tym on Wojtka przekonał, mówiąc mu od razu, że to jest wygłup i tak mamy to potraktować. I Wojtek potraktował ten wygłup bardzo serio. To znaczy, sam mówił, że napisał taką muzykę, której gdzie indziej nie miałby gdzie pokazać, bo ona jest nie do końca poważna, ale bardzo poważna. Że tam jest taka pewna nuta przesady, pewna nuta, no prawie, znaczy na pewno pastiszu, ale Wojtek w ogóle uważał, że muzyka filmowa musi być pastiszem, bo widz nie może się zapoznać z nową estetyką w trakcie projekcji. To nie jest to miejsce. On musi rozpoznać coś z języka muzycznego, z którym już miał kontakt. I dlatego, zresztą ja z Coppolą sam znając się dosyć dobrze, w każdym razie żeśmy się spotykali wiele razy, pamiętam jego 40. urodziny ze wzruszeniem, bo już na 80. nie pojechałem, ale on wtedy oglądał już kilka filmów z muzyką Wojtka i bardzo był tą muzyką zainteresowany. Oczywiście muszę wspomnieć o moim zresztą życiu rodzinnym, gdzie muzyki jest bardzo mało, ale pamiętam, że Coppola to oglądał i pytał mnie, kto panu tą muzykę napisał. A potem bardzo był przejęty muzyką dla Wajdy, dla Ziemi Obiecanej i zobaczył tą właściwie skalę możliwości Wojtka i to, że on operując całym językiem, instrumentarium muzyki współczesnej, awangardowej, przypominam te dźwięki stukającej fabryki, które on wpisał do muzyki, a jednocześnie cudowny pastisz z Rossiniego, tak dobry jak sam Rossini, po prostu można to słuchać. I to Państwu już opowiem, to Pani mnie nie powstrzyma w tej momencie. Ale ja się cieszę, jestem zasłuchana. Bo byłem oczywiście świadkiem i przeżywałem to, jak ta propozycja od Coppoli przyszła. I Wojtek stanowczo powiedział, mowy nie ma, nie jadę. On bardzo lubił Amerykę, ale mówi, ja lubię być turystą w Ameryce. Nie mam najmniejszej ochoty jechać do Hollywood.
Mówił, osiągnąłem to, co chciałem osiągnąć w życiu i tak zależy mi na tym, żeby mnie grali w Carnegie Hall, a to, czy mnie będą grali w kinach, nie ma dla mnie większego znaczenia. Był bardzo negatywny i myśmy razem z Kazimierzem Kucem, którym Wojtek się także przyjaźnił, no podjęliśmy taką akcję zmuszania Wojtka, żeby pojechał. On oczywiście chciał być trochę zmuszany, ale myśmy użyli najcięższych argumentów patriotycznych, że to są lata, prawda, tuż po Solidarności, że to są lata, gdzie Polska potrzebuje obecności na świecie, potrzebuje sukcesu i ty masz to zrobić, czy się chce, czy nie chce, bo masz obowiązek patriotyczny. I to w jakiś sposób w końcu podziałało. Wojtek się wzbraniał do ostatniej chwili. Ja pamiętam, że dzwoniłem do Basi, żeby sprawdzić, czy on na pewno wyleciał w końcu do tego Los Angeles. Okazało się, że wyleciał. I dzień później zadzwonił, dziękując i mnie, i Kaziowi, mówiąc, ależ no mieliście rację, to wspaniały facet, kulturalny, znający się na muzyce, jest o czym rozmawiać. To jest w ogóle Europa, to nie jest żadna dzika kowbojska preria. To jest miasto, gdzie czuję się jak w domu. Bardzo jestem wam wdzięczny, żeście mnie namówili. I dzień później przyszedł dramatyczny telefon od Kopoli, Wojtek w szpitalu. To podobno medycy to przyznają, że przy takim silnym stresie, jak stres puści, to wtedy właśnie coś się z sercem złego dzieje. To już tutaj kompetencje rodzinne. To się zgadza, to się zgadza. No więc Wojtek został ze wskazaniem na natychmiastowe bypassy. Uparł się, że tych bypassów nie będzie chciał, żeby mu robili w Stanach, tylko żeby to było koniecznie w Bytomiu, bodajże jest taka głośna klinika. On wiedział, że w tej klinice zrobią wszystko, żeby go uratować i że są na światowym poziomie i dlatego z jakimś tam zabezpieczeniem przyjechał, słaniając się na nogach do Katowic i natychmiast został poddany zabiegowi. Teraz jak pani pozwoli jeszcze to moje gadulstwo, ale czuję się jakby wobec Wojtka zobowiązany, żeby te głupstwo opowiadać, bo on sam się tym ogromnie bawił. Otóż Wojtek w ogóle był człowiekiem bardzo właściwie takim rygorystycznym, często szorstkim nawet, był silne, różne zakazy obowiązywały, na przykład to, że nie wolno było dzwonić po 9:00 wieczorem, ale był zawsze jeden wyjątek. Jeśli znasz dobry kawał, to dzwoń kiedy chcesz. I teraz Wojtek przy swojej powadze, nawet takiej pewnej surowości, głębokiej religijności, był oczywiście dowcipnisiem nieznośnym. I teraz co on zrobił, proszę państwa, wokół swojej operacji? Ja dodam jeszcze, że on był wielkim kociarzem, ogromnym przyjacielem kotów. Te koty go traktowały okropnie, on je rozwydrzał do niemożliwości, a on i kochał je szalenie. I teraz, proszę państwa, jest ten bypass, to bodajże 5 bypassów, to jest to maksimum, co w ogóle się robi. No i wybudzają go z narkozy. Jest żona, jest cała rodzina, gdzieś tam są w tym ojomie. Jest oczywiście dyrekcja szpitala. No i on z trudem zaczyna mówić. No i pyta, czy się udało. No więc wszyscy chórem mówią, no jak widzisz, się udało. A Wojtek dalej z trudem pyta, czy wyjęliście mi żyłę z nogi i włożyliście do serca? Na co lekarze mówią, no tak, panu tłumaczyliśmy, tak będzie, żyła z nogi została wzięta. A wtedy Wojtek mówi, a jeżeli coś z tej żyły zostało, to ja bym chciał zabrać dla kotka. Proszę państwa, ten Dracula. No Dracula kompletny, ale to niestety miało konsekwencje, bo jak się roześmiał, to zemdlał, bo po rozcięciu mostka, wtedy do bypassów rozcinano mostek, podobno teraz już niekoniecznie. W każdym razie to było na tyle bolesne, że zemdlał i kilka dni później zadzwonił do mnie ze szpitala grobowym głosem: Krzysztof, żadnych dowcipów. Jak się roześmieje, to zemdleje. Więc mówiliśmy śmiertelnie serio o wszystkim. Sam pan Wojciech Kilar nazywał siebie Dr. Jekyll i Mr. Hyde i mówił o tym, że ma takie dwie osobowości. Że z jednej strony jest człowiekiem bardzo zrównoważonym, człowiekiem bardzo też wierzącym, ale z drugiej strony jest człowiekiem, który nie stroni od szaleństw, od też dobrych trunków, od tego, że uroki życia nie chce zostawiać gdzieś na boku. Czy takie dwa oblicza pan może potwierdzić, że on rzeczywiście, bo on sam siebie nazywał tak, Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Tylko że to miało jeszcze swoją cezurę w czasie.
Ja z nim pracowałem od mojego pierwszego filmu, bez wyjątku, nigdy. Teraz wyobraźcie sobie państwo, szczególnie koledzy, rozumiecie dobrze, jak ja cierpiałem potwornie, jak on pisał muzykę do moich kolegów. Tak. I pisał tą muzykę świetną. Ja mu robiłem wyrzuty jak taka nudna stara żona. Mówiłem, jak ty śmiesz pisać tak dobre utwory dla Polańskiego, dla Wajdy, dla Krzysia Kieślowskiego napisał cudowną muzykę. To przecież powinieneś wszystko to dla mnie zostawić. A on mówił, rób takie dobre filmy, to ja ci taką muzykę napiszę. Jeżeli, proszę państwa, nasza przyjaźń przetrwała i moje ego to zniosło, to znaczy, że ta przyjaźń była głęboka. Natomiast ja odkąd go poznałem, to znam go już jako człowieka, który nie tknął nigdy kropli alkoholu, po długim, hulaszczym życiu, które mi dokładnie opowiadał. Co do rozkoszy stołu, to też on był kiedyś dość korpulentnym człowiekiem, a ja już go znałem zawsze jako szczupłego smakosza. Natomiast jak się mówi o dowcipach i o stole, to ja mam straszną ochotę powtórzyć państwu anegdotę, która była jedną z ulubionych anegdot Wojtka. I to jest opowieść, o której trzeba uprzedzić. To jest dowcip świński, głęboko nieprzyzwoity, absolutnie świński. A przebiega w ten sposób. W Paryżu knajpa, czyli restauracja cudowna, najdroższa, u Maksima, bardzo sławny lokal. Pod lokalem żebrak wyciąga ręce, wychodzi tłusty klient. Żebrak mówi, głodny jestem. A klient rozmarzonym wzrokiem mówi, jak ja ci zazdroszczę. To jest, proszę państwa, świństwo. I ja tak to tylko mogę sprzedać. No dobrze, skoro pan nie znał już tego doktora Jekyll, tylko Mr. Hyde'a, czyli człowieka bardzo ułożonego, porządnego, to może przejdźmy do tego właśnie sposobu pracy z reżyserem. Wojciecha Kilara, kompozytora, jego stylu pracy, jego stylu w ogóle podchodzenia pracowaliście tak wiele razy. I jak to wyglądało? Czy on oglądał film? Czy on słuchał, o czym jest opowieść? Co było jakby dla niego punktem wyjścia do tego, żeby, no w pana wypadku zaczęło się od struktury kryształu, więc potem już prawdopodobnie po prostu było, jak pan się zwracał do niego, to on wiedział, że musi do pana filmu napisać muzykę. Ale generalnie, jak ten proces się zaczynał? Ponieważ się zaczął bardzo nieszczęśliwie, bo ja przy moim pierwszym filmie miałem oczywiście wszystkie głupie pomysły, jak często lubią miewać debiutanci, więc ja sobie wymyśliłem, że ja muszę mieć najpierw muzykę, a potem będę kręcił film. I zwróciłem się z tym do Góreckiego, który się tym bardzo zainteresował, przeczytał scenariusz, zaprosił mnie na przesłuchanie, zagrał coś bardzo pięknego, że ja wtedy nie miałem magnetofonu, bo nie nagrałem. To było piękne, tylko kompletnie, to było beethovenowskie, kompletnie nie w tym duchu, który ja miałem przed oczyma. Na co on powiedział roztropnie, proszę pana, skąd ja mam wiedzieć, co pan ma przed oczyma? No i pan mi dał scenariusz, ja to tak słyszę, a pan widać słyszy inaczej. I na tym żeśmy się rozstali, zresztą Górecki powiedział, że nie będzie pisał muzyki do filmów. I powiedziano mi, że ostatnią deską ratunku może być Killer, bo Killer wszystko może zrobić. Ja spotkałem Killara, on to wysłuchał, powiedział, to bardzo interesujący pomysł, wydaje mi się, że zupełnie niedorzeczny, ale jak pan się upiera, to panu napiszę, to cóż mi to szkodzi. Napisał, nagraliśmy to przed zdjęciami i kręcąc film w Puszczy Kampinoskiej puszczałem playbacki i drzewa w jeździe kamerą przesuwały się równo, cienie padały, jak tam jakiś akord się zdarzył. Jak to podłożyłem pod gotowy film, to wyglądało jak kreskówka, jak taki film animowany. No było tak idiotyczne, jak Wojtek zapowiadał. No i on wtedy powiedział, no to jak już pan rozumie, że to nie był wielki pomysł, to teraz ja panu normalnie napiszę tą muzykę. Napisał. Była cudowna. Ja miałem uszy po sobie i powiedziałem, jeszcze byliśmy na pan wtedy, panie Wojtku, umówmy się, ja już do nikogo więcej się w życiu nie zwrócę, żeby pisał muzykę i nigdy już panu nie powiem, co pan ma napisać. Niech pan pisze, co pan chce. I tak było do końca życia. Ale już wtedy było tak, że czytał scenariusz, oglądał? Nie, czy... czytała jego żona, Basia, ona czytała scenariusz i jemu opowiadała z grubsza. I potem, jak film był zmontowany, to on go twierdzi, że oglądał. Nie zawsze jestem pewien. Ale natomiast bardzo dużo się działo w czasie nagrania i często żeśmy coś jeszcze dodawali, zmieniali, wyjmowali jakiś instrument
grali go osobno. Te nagrania były naprawdę aktem twórczym. To nie było takie odtworzenie nut, tylko były różne przymiarki w różne strony. No i Bardzo Boże. lubił tę katowicką orkiestrę, prawda? Był No z nią tak, bardzo tak. związany. No tak, ale I- graliśmy też z Santa Cecilia, no taką bardzo prestiżową, kiedy w Polsce Tak, było włoską. niemożliwe. To się wszystko, z każdą orkiestrą zawsze mieliśmy właściwie dobre doświadczenia. Wojtek był szalenie kurtuazyjny wobec orkiestry. Orkiestry go lubiły, więc też, mimo że był wymagający i często piłował tam jakieś drobiazgi, to jednak on był już u siebie w Katowicach, no to był tam tak. księciem tej filharmonii, tego Wospru, dla którego pisał wielokrotnie. Ale on był niesamowity, dlatego że blisko chyba 140 filmów z jego muzyką jest i to są tak różne filmy, to są tak różne stylistycznie, gatunkowo obrazy, że aż trudno uwierzyć. Ja muszę powiedzieć, że teraz przypominając sobie do jakich filmów Wojciech Kilar napisał muzykę, byłam zdziwiona, że tam jest na przykład Sami Swoi, Tak. że tam są jakieś komedie kompletnie idiotyczne, bardzo dobre czasami, ale czasami wcale nie Ale takie również z dobre. muzyką dowcipną. On się bardzo przejmował w właśnie. ogóle problemem śmieszności w muzyce. Bo mówił, w literaturze to ja umiem określić, dlaczego to jest śmieszne, gdzie jest komizm. Natomiast w muzyce mówił to tylko pewna obsceniczność potrafi wywołać śmiech, to znaczy dźwięk puzonu, który czasem kojarzy się z nieprzyjemnymi dźwiękami, ale to jest głupie po prostu. Natomiast co jest takiego, że nagła zmiana rytmu, że zatrzymanie taktu nagle powoduje, że to się okazuje śmieszne, że widać, że to coś, co było przed chwilą zapowiadało patos, zostało nagle wyśmiane. I on się tym szalenie bawił, gdzie tylko miał taką możliwość, ale też bardzo pisał lojalnie muzykę. I spieraliśmy się wielokroć, jak nazwać rolę tego kompozytora. Dla mnie to była zawsze straż pożarna, to był ten, kto przyjeżdża i ratuje to, co mi nie wyszło. On się bronił przed tym, mówił, to nie jest dla mnie zadanie, oczywiście mogę ci tam gdzieś huknąć, jak żeś niedostatecznie przestraszył widza, to ja jeszcze coś zrobię z orkiestrą, albo jak ci aktor źle zagrał, to mogę tam czymś pobrzęczeć, to mniej będzie się rzucało w oczy. Ale on chciał generalnie komentować film i powiedzieć, ja chcę wyrazić swoją relację do tego, co zobaczyłem. I jak robił to zupełnie swobodnie, robił to najlepiej. Zresztą zawsze robił to dobrze. Ja nigdy nie miałem do żadnej z jego muzyk najmniejszych zastrzeżeń. Raz mi napisał za mało, ale pokazał palcem, żebym wziął z poprzedniego filmu kawałek i tak się stało. Tak. A to już było w późniejszym okresie, prawda? To było Tak, przy... tak. Nie przyznam się, przy jakim to było filmie, ale Nie po prostu powiedzieć? tam brakowało mi drugiego Bo kiedyś pan się tematu. przyznał, więc pamiętam. Tak? Taki byłem rozgadany, to teraz jestem powściągliwszy na starość. A jednocześnie był jak wielu kompozytorów, którzy tworzyli nie tylko i wyłącznie dla filmu. No, Wojciech Kilar pozostawił wspaniałą spuściznę kompozytorską, jeśli chodzi o muzykę symfoniczną, jeśli chodzi o poematy symfoniczne. I on był tym kompozytorem, wspomniał pan między słowami o tym, gdzie ta muzyka filmowa, tak, robił ją, ale to nie było coś, co było dla niego jakimś takim wyniesieniem twórczości kompozytorskiej, prawda? No nie, on przede wszystkim uważał, że to jest muzyka służebna, a po drugie podkreślał, że ta muzyka nie jest do słuchania ze 100% uwagą. W sali koncertowej ludzie nic innego nie słyszą niż to, co on skomponował. Na filmie ludzie to słyszą zmieszane z dialogiem, z wieloma dźwiękami, które film niesie, wobec czego on jest tylko cząstką tej całości, on nie ma tego swojego benefisu. I kiedy ja zrobiłem jeden film, w którym chciałem złożyć hołd jego utworowi, to był film oparty na Egzodusie, a Egzodus był oparty z kolei na tym, że ja Wojtka skontaktowałem z Peter Lilienthalem, takim niemieckim kompozytorem, który zrobił film nagrodzony główną nagrodą w Berlinie w swoim czasie, Dawid, taki film holokaustowy. I Wojtek do tego się zanurzył w folklorze muzyki klezmerskiej. I mówi, że odkrył takie bogactwo, że aż żal. Potem użył tego oczywiście na przykład w filmie Wajdy o Korczaku. Ale ciągle tych tematów miał masę i jeden z tych klezmerskich tematów wydał mu się tak nośny,
jak temat z Bollera Ravela. To znaczy, że się nadawał do takiej cykliczności, że można jednym tematem w kółko zrobić cały utwór. Bez drugiego tematu, bez kontrapunktu. I tak powstał Exodus, który jest dlatego mnie dedykowany, że ja byłem tutaj pocztylionem, posłańcem. Połączyłem dwie rzeczy przypadkiem, nieświadomy. No, ale czuję się tym bardzo uhonorowany i chciałem koniecznie wyrazić z kolei swoją sympatię do tego utworu i napisałem scenariusz, w którym sędziwy kompozytor, którego gra Max von Sydow, wszystko fikcja, który sam przeżył czas zagłady i zamilkł po tym, jak wielu artystów, którzy uważali, jak sugerował Adorno, już nie czas już po Auschwitz pisać muzykę. A on zamilkł i na swój jakiś jubileusz postanawia jeszcze coś napisać i teraz proces powstawania tego Egzodusu Wojtek jakby odtworzył, on sam tam zrobił nagrania tych poszczególnych fragmentów, które się składają w utwór. Szczerze mówiąc, mój hołd nie był dla Wojtka do końca udany i to rozumiem, bo utwór ma 20 minut i rośnie. Jest oparty na równomiernym wzroście, przybywa instrumentów, zmienia się tempo, dochodzi chór, aż wreszcie są tutti na końcu. Ja mogłem sobie pozwolić w filmie na 7 minut koncertu. To już było maksimum, czyli musiałem wyciąć ogromny kawał. Czyli właściwie zniszczyłem to, co było z kompozytorskim sensem. Mówię, ja ci to w filmie daruję, ale na sali koncertowej to bym cię pobił, gdybyś coś takiego mi zagrał. Bo tam jest po prostu przeskok od początek i potem już ostatnia partia. Czyli ten hołd właściwie mi się nie udał, ale z kolei wiele złośliwych powiedzonek Wojtka jest tam włożonych w usta Maxa von Sydowa, między innymi Wojtka. Gorzki i sceptyczny stosunek do warszawskiej jesieni, do Donaueschingen i do Bouleza i tej całej awangardy muzycznej, która no, w przekonaniu i Wojtka, potem i Pendereckiego no, zbankrutowała w jakimś momencie. Zaczęła tworzyć muzykę, która już była tylko dla przyjaciół i znajomych, była nie do słuchania po prostu. Mimo, że on przecież wyszedł z tego, I on prawda? przeszedł w ogóle jakby On w na ogóle tym. był współzałożycielem, jeśli chodzi o tak. warszawską jesień. To Tak, był więc on dlatego miał to Tak. poczucie, że to warszawska jesień go grała nawet w tym czasie, kiedy mu zarzucano konserwatyzm, powrót do korzeni i tak dalej. Ale on powiedział, muzyka musi wzruszać i jednak dur-moll to są narzędzia, których ja się nie pozwolę pozbawić. One mi są ciągle potrzebne. To, co pan powiedział o Egzodusie, on w ogóle lubił to brzmienie dźwięku niekończące się. On mówił i tę prostotę w dźwięku zawartą, jednym dźwięku. Kiedyś mówił, że nawet chciałby, żeby to brzmiało właśnie na przykład 13-14 minut, że to jest ta siła muzyki i ta czystość, ten No tak, ale on minimalizm. to sam mówił, że wziął to od Cage'a, tylko że potem można było pójść dużo dalej. Tak. Tak, muzyka filmowa jest muzyką, która towarzyszy obrazowi, ale też Kilar jest akurat przykładem kompozytora, którego utwory skomponowane do filmów żyją swoim życiem. No, swoją drogą, ale też trzeba powiedzieć, że jednak w repertuarze muzyki tak zwanej klasycznej on jest ciągle grany. Ale oczywiście. To Carnegie Hall, o którym on marzył, to się spełniło i to kilkakrotnie. Tak. Między innymi ten Exodus był grany tam, tak jak było sporo jego utworów granych w najlepszych salach koncertowych świata. Tak. I on się sam wtedy od tej muzyki filmowej troszkę odżegnywał, chociaż jest parę takich lekkich pomostów. Ta suita właśnie z Coppoli, Drakuli, tak. z Drakuli, ona jest tak zabawna, że po prostu on nie mógł zakazać wykonywania tego, Tak. tylko ją w jakiś sposób ułożył. Zrobił też utwór symfoniczny z muzyki, którą napisał do mojego filmu o Kolbem, bo to była taka pieśń wielkopostna, przetworzona i on jakieś miał poczucie, że to jest coś, co jest adekwatne do dramatu obozu koncentracyjnego. Także kilka tych muzyk. No, potem nie można było nie grywać muzyki strędowatej. Ona się tak rozpowszechniła. On znaczy właściwie wyśmiewał się, myślał, że go Hoffman z tą muzyką wyrzuci. A tymczasem ona była wspaniała. No poza tym tak jak on świetnie wiedział, i to pamiętam, dzwonił do mnie i mówi, wiesz, napisałem poloneza, zobaczysz, cała Polska będzie go tańczyć. No i miał To był rację. polonez pana Tadeusza i to jest napisane przed filmem, bo to był playback. Oni musieli tańczyć do playbacku. I on wiedział, że to taki los go spotka, że to mówił, to nie będzie moja zasługa, tylko nie ma
poloneza na studniówki. Bo nie ma. No, przykro jest robić hołd Czajkowskiemu i brać poloneza z Eugeniusza Oniegina. Chopina polonezy do tańca się nie nadają, mają zmienny rytm, więc się plączą. I w związku z tym nie ma co zatańczyć przy No teraz już jest. A to jest i teraz każda studniówka zawsze to są Tylko i wyłącznie. tantiemy dla Kilara. No ale on nie pisał tego oczywiście jako poloneza na studniówki. Nie Ale wierzę. brał pod uwagę, że jest na to ogromne zapotrzebowanie. Zapotrzebowanie. No. To związanie ze Śląskiem, z Katowicami, których nie opuszczał, z czego to wynikało? On się urodził we Lwowie przecież. No więc z bezdomności on ten Lwów stracił, nigdy nie chciał do niego wrócić. Nawet jak była taka trasa koncertowa, że orkiestra jechała ze Lwowa do Katowic, występując po drodze, to on ją witał na granicy, ale powiedział, ja już tam dalej nie pojadę. Nigdy nie pojechał? Nie pojechał, to jego bardzo zapraszali. On miał wiele przyjaciół, którzy byli mu wierni we Lwowie, ale on powiedział, to już nie jest to miasto, mnie tam nie ma i ja już tam nie pojadę. I przeniósł tą miłość na Katowice, które mu się jakby odwzajemniły. On był bardzo zdziwiony tym, że tak on od Katowic tak odstaje właściwie. Trochę pięknoduch, trochę taki snob na niby, bo Wojtek naprawdę nie był snobem, ale Miał w sobie coś takiego, jak się go spotykało, to on taki stwarzał Proszę państwa, no, klimat właśnie mówię- takiego człowieka. To prawda, ale właśnie mówię tu o przyjacielu, ale on tego nie ukrywał zupełnie. Pokazywał mi marynarkę, którą kupił w Paryżu, zupełnie jak rosyjski nowobogacki. Powiedział, to była najdroższa, jaką mogłem znaleźć, tam ileś set euro. Ja mówię, i po coś to kupił? Gdzie ty to nosisz? Nosić? Mowy nie ma, ja tego nigdy nie nakładam. Tak, ale był niezwykłym, naprawdę niezwykłym Miał człowiekiem. Mercedesa, wspaniałego Chyba Mercedesa. nie jednego. No to wymieniał na kolejne, najnowsze i najdroższe, ale zawsze używał go tylko do słuchania muzyki. To znaczy wychodził do garażu i słuchał, bo tam były wspaniałe głośniki. Ale słyszałam, że jednakowoż jeździł i jeździł bardzo szybko. To z rzadka to się zdarzało, bo żona mu nie pozwalała i słusznie. A potem myśmy go wszyscy straszyli, że to były te lata 90., że jego z tych cudownych białych Mercedesów jakiś gang wyciągnie, porzuci na drodze, a samochodem odjedzie, wobec czego on jeździł Mercedesem taksówką, jak jeździł do Warszawy, a jego własny Mercedes czyszczony starannie stał w garażu i zawsze go tam oglądałem. Był niezwykłą osobowością, naprawdę, i też te utwory, które nam pozostawił, są fantastyczne, kapitalne. Wracając na zakończenie raz jeszcze do Drakuli i do tego, o czym pan wspomniał, że rzeczywiście dostał ten telefon od Coppoli, zgodził się, a potem żałował, że się zgodził. Ale jak już film powstał i było wszystko gotowe, to ta satysfakcja prawdopodobnie była. Był zadowolony jednak z tego. Mimo że film, tak jak mówimy, no film jest swego rodzaju kinem gatunkowym. Tak, tak. Nie, on się od tego kina nie odżegnywał i wiedział, że w tym gatunku on zrobił rzecz świetną. I ten film jest w swoim gatunku świetny. To ja całkowicie przyznaję to, że ja nie muszę tego lubić, to jak w restauracji. To nie moje danie, ale to jest bardzo dobry film i dobrze zrobiony. No i on potem bardzo też był rad z Portretu damy, pani Campion. A potem też byłem niemalże świadkiem jego kaprysu, kiedy zdenerwował go producent hollywoodzki, który mu zaproponował, a już nawet chyba była zawarta umowa na muzykę bardzo drogą do bardzo poważnego filmu. I kompozytor zaczął go w jakiejś materii przez telefon pouczać i Wojtek powiedział, wie pan, straciłem ochotę. Czy reżyser, tak? Nie, to akurat producent, no bo to w Hollywood producent ma więcej w tych sprawach do powiedzenia. I tamten mówi, co pan mówi, przecież ja panu proponuję, prawda, 6-cyfrową honorarium. A on mówi, stać mnie na to, proszę pana. Mogę spokojnie wyrzucić ten kontrakt do kosza. I tak zrobił. Notabene potem tłumaczył mi, że coś z muzyki w pana Tadeuszu to było to, co on miał już przygotowane i wspaniale to zużył. Myślę, że w lepszej sprawie. A pana kompozycja, która jest dla pana bardzo ważna w tej współpracy z Wojciechem Kilarem, co pozostaje? Czy który z filmów? Wie pani, trudno powiedzieć, no bo ja naprawdę wszystkie te muzyki jego
do moich filmów, lubię, ale mam poczucie takiego niedocenienia czy zapomnienia prześlicznej muzyki, którą on zrobił do mojego niemiecko-francuskiego filmu Wege in der Nacht, czyli Drogi pośród nocy, gdzie jest przepiękny temat i Wojtek sam wracał do tego, mówił, że warto by ten temat jeszcze kiedyś rozwinąć, bo taki był wzruszający i taki trochę inny, taki nostalgiczny. Bardzo, bardzo mi bliski. Oczywiście wspaniały temat napisał do Iluminacji. To taki jakby Albinioni w jego własnym wydaniu. Ale do wszystkich innych filmów, każdą z tych muzyk strasznie lubię i zawsze mam wrażenie, że jestem jego dłużnikiem. Wojtku, jestem dłużnikiem. Dracula to jest film z 92 roku i trzeba powiedzieć, że też przypominałam go sobie przed naszym spotkaniem. On się troszkę zestarzał, ten film, jednak. Nie wytrzymał moim zdaniem próby czasu. Natomiast muzyka nie. Muzyka jest nadal pełna siły, jest pełna też takich zaskoczeń, o których pan powiedział, takiej też i ironii, która jest w niej zawarta, więc fantastyczne to co robił. Ale Wojtek mówił taką rzecz dla mnie zabawną właściwie, bo on mówił, że nigdy nie chciał być, jego matka była aktorką. Tak. A on mówi, ja nigdy z tym nie chciałem mieć nic wspólnego, ale mówi, ja jednak czuję tę samą zabawę, bo ja do różnych filmów się przebieram za kogoś innego. I tu na przykład przy Coppoli mówił, troszkę się przebieram za Richarda Straussa, a to będzie tako rzeczy Zaratustra. To są nawiązania do tych właśnie pastiszowych technik, które on po prostu jako wielki fachowiec umiał robić. Bardzo wielu kompozytorów ma wspaniałe jakieś pomysły melodyczne, ale umie je wyłącznie zagwizdać i musi zapraszać kogoś, kto by zapisał to dla nich, bo nie znają nut. To jest w kinie możliwe. Tak. W sali koncertowej mniej prawdopodobne. Ale przy okazji to ostatnia plotka, anegdota, mnie to bardzo śmieszy, bo Wojtka także, bo on, znając przyzwoicie angielski, w ogóle będąc światowcem, w Europie nie miał takiego doświadczenia, a przy tym właśnie Drakuli ktoś do niego podszedł, kiedy on przyniósł pierwszy zestaw nut, pierwszy głos i zapytał, czy pan już wybrał, kto będzie pana instrumentował. Na co Wojtek się mówi, oburzył jak Indor, mówiąc, co pan sobie wyobraża, że mnie ktoś będzie instrumentował? Przecież ja się tym zajmuję, to jest moje rzemiosło. Tak, w takim razie, ale to szkoda, bo byśmy nie przewidzieli honorarium dla pana. Tak, bo to rzeczywiście byli zdziwieni podobno w Hollywood, że on sam to wszystko, on umie i wie, co to jest waltornia i co może być stosowne dla tego instrumentu. Więc to oczywiście to jest taka mieszanina. W filmie wszystko może być muzyką i faktem jest, że ci ludzie, którzy bardzo słabo operują materią muzyczną, często piszą świetne muzyki filmowe. To nie jest wcale coś ośmieszającego, chociaż trochę kłopotliwe, ale to tak jakby autor powieści przyznał się, że jest analfabetą, że ktoś za niego stuka tam w ten komputer. Ale to powieść byłaby tak samo dobra. Uwielbiał Coppolę, on poszedł, gdzieś czytałam, że w ogóle jego fascynacja ojcem chrzestnym Coppoli była ogromna, że poszedł obejrzeć ten film namówiony przez kogoś, bo nie przepadał za tego rodzaju kinem, ale jednak poszedł zobaczyć, bo również dlatego, że muzykę napisał tam Nino Rota. W związku z czym Oraz ojciec Coppoli. Tak. To jest też taka specjalna relacja rodzinna. I zobaczył, że to jest kino. Zobaczył, że to jest kino i że tak też można robić bardzo dobre filmy. Także zapraszamy Państwa serdecznie. Dracula, znakomita obsada aktorska, nie muszę przypominać, zresztą zaraz się pojawią napisy. Jeszcze I na zakończenie. Jako hasło do oglądania, proszę Państwa, nie bójcie się bać. Dziękujemy bardzo. Pan Krzysztof Zanussi. Panie Krzysztofie, dziękuję bardzo za to spotkanie.